Siema Wam wszystkim. W ostatnim odcinku omówiliśmy, jak zachować się na strzelnicy. Dziś chcielibyśmy pokazać Wam to w praktyce, jak zorganizować sobie miejsce tuż przed strzelaniem, co zrobić, co przede wszystkim przywieźć ze sobą na strzelnicę. W dzisiejszym odcinku skupimy się głównie nad bezpiecznym załadowaniem i rozładowywaniem broni. Oglądajcie. Więc tak, tuż po przyjściu na strzelnicę spokojnie, nie musicie się krępować, rozłóżcie na swoim stanowisku na linii otwarcia ognia swoje rzeczy. Zazwyczaj będzie tu taki ala stolik i będą to przede wszystkim ochronniki słuchu, ochronniki wzroku. Jeśli nikogo nie ma, możecie ubrać je po tutaj dojściu do linii otwarcia ognia. Jeśli nie, możecie je ubrać wcześniej, tak jak mówi o tym regulamin strzelnicy. Mamy swoją walizeczkę z bronią, wyjmujemy ją. I bezpośrednio po wyjęciu od razu broń i lufa w kierunku celu, tak? Czy w kierunku tarcz. Wkładamy do kabury. Tak jak Wam wcześniej wspominałem, w innym odcinku warto mieć jednak tą kaburę. I tak, przede wszystkim musimy sprawdzić status naszej broni i załadować tą broń. Gdy broń jest w kaburze, warto wrzucić do magazynka amunicję, którą wcześniej sobie przygotowaliśmy. Magazynek mamy tutaj. Treningowo włożę tylko jeden nabój, oczywiście będzie to nabój ćwiczebny, nie jest to amunicja ostra. I tak, oczywiście wyrabiam sobie całą pamięć mięśniową i te wszystkie odruchy, które powinienem szlifować, więc ustawiając się już do załadowania broni, staję w mojej pozycji strzeleckiej, tak, będzie to akurat pozycja stojąca, wyciągam broń z kabury i automatycznie kieruję ją w kierunku celu. Nie wyciągam jej bardzo daleko, ręka wisi swobodnie, broń jest przede mną, mam ją w zasięgu wzroku. Co dalej? Pierwsze co, oczywiście tutaj magazynka nie mamy, ale wyrabiajmy sobie ten odruch, tak? Czyli organoleptycznie sprawdzam, czy ten magazynek jest, w tym przypadku go nie ma, naciskam dźwignię zrzutu magazynka i odprowadzam go do ładownicy. W tym przypadku go nie ma. Kolejna bardzo ważna rzecz, nachwytem łapię za koniec zamka i tym samym podnoszę w górę dźwignię zatrzasku zamka, tak? Podnoszę, zamek został zablokowany w tylnym położeniu. W tym momencie muszę sprawdzić 3 rzeczy. Będzie to okienko wyrzutu, gniazdo magazynka, jeśli jest, i czoło zamka, które jest tutaj na tylnej ścianie okienka wyrzutu łusek. Wszystkie 3 elementy są sprawdzone, więc na pewno broń nie jest załadowana. Ściągam broń do siebie, magazynek miałem załadowany, podpinam magazynek i w tym momencie zrzucam zamek tak, żeby nabój wszedł do komory i żeby broń stała się załadowana. Więc staję w mojej pozycji strzeleckiej, tak? Oczywiście chwyt, zrzucam zamek i w tym momencie mogę strzelać. Ogólnie w ostatnim czasie wprowadza się zasady w celu ujednolicenia techniki strzeleckiej. Odepnę magazynek, nabój mam w komorze. W celu ujednolicenia techniki strzeleckiej i często polecane jest zrzucanie zamka nie dźwignią zatrzasku, a odciągnięciem go w tylne położenie. Już Wam pokazuję. Zamek jest w tylnym położeniu, nie zrzucamy go dźwignią, a cofamy broń do siebie, łapiemy za zamek, puszczamy, jednocześnie ładuję nabój do komory i broń jest teraz gotowa do strzału. Dlaczego tak się ujednolica? Z tego względu, że podczas jakichś stresowych sytuacji często zdarzały się takie przygody, że ktoś, kto bardzo szybko chciał wprowadzić magazynek do gniazda i zrzucić dźwignią zamek, zrobił to zbyt szybko i zanim zamek został zapięty, została już zrzucona dźwignia i zamek wrócił, więc broń była nieprzeładowana, co wydłużało proces w czasie, tak? Potrzeba była kolejnego przeładowania, co no oczywiście w przypadku sytuacji stresowej i takiej, gdzie czas jest naszym sprzymierzeńcem, nie jest tutaj pożądane. Zrobimy sobie teraz rozładowywanie broni. Broń jest w kaburze, skończyłem strzelanie, włożyłem ją do kabury, także nabój jest w komorze. Pozycja, chwyt, dobycie, broń w kierunku tarczy, cofam broń do siebie i tak, przede wszystkim odpinam magazynek, jest pusty, co nie oznacza, że broń nie jest naładowana. W moim przypadku, gdy skończyłem strzelanie, a miałem jeszcze amunicję, tutaj jest nabój. Ściągam broń do siebie, chwytam za tył zamka, jednocześnie przekaszając go tak, aby nabój spokojnie mógł wylecieć, jeśli tam będzie. Wyleciał, pamiętajcie zawsze, żeby obserwować nabój, który wypadnie. Ewentualnie później będzie go można podnieść, czy będzie to łuska.
I teraz tak, pozycja, chwyt, postawa, prezentacja broni, strzał kontrolny, iglica spadła, cofam broń, chowam do kabury. Pamiętajcie, bardzo ważne jest to, żeby ten strzał kontrolny oczywiście był taki pełny, tak? Czyli postawa, chwyt, dobycie, strzał kontrolny i żeby to nie wyglądało tak, jak często wygląda. W sensie mam broń, strzał kontrolny zazwyczaj wygląda tak, że ktoś po prostu, często jest to w ogóle jednorącz w stoli gdzieś w ziemię, co tworzy bardzo duże niebezpieczeństwo, dlatego że jeśli byłby nabój w koborze, może rykoszetować. Strzał kontrolny wygląda w ten sposób, co jest naganne i niebezpieczne. Pilnujcie tego, żeby ten strzał kontrolny wyglądał należycie. Mam zamek w tylnym położeniu, skończyłem właśnie swoje ćwiczenie. Jeśli jesteście na jakimś szkoleniu i w planie są kolejne strzelania czy kolejne ćwiczenia, nie musicie za każdym razem zrzucać zamka i oddawać strzału kontrolnego. Można broń z cofniętym zamkiem schować spokojnie do kabury. To też naszemu instruktorowi daje informację, że nasza broń jest bezpieczna i zna jej status. Wiecie, gdy na jednym strzelaniu czy naraz na strzelnicy będzie około 10 osób, dużo łatwiej jest mu to namierzyć, czuje się bezpiecznie. Pamiętajcie również, że gdy skończycie strzelanie i będziecie wybierali się do domu, bezwzględnie trzeba ten zamek zrzucić, oddać strzał kontrolny, broń schować do walizki, walizkę do sejfu. Zrobimy jeszcze taką sytuację, gdzie albo przygotowujecie się do służby, albo przyjechaliście na strzelanie i broń leży na stoliku przed Wami, czyli należy sprawdzić jej status, czy jest ona załadowana, czy jest rozładowana. I to, że magazynki leżą obok, nie znaczy, że jest rozładowana i gotowa. Za każdym razem przed użyciem czy wykorzystaniem broni należy ją sprawdzić. Ogólnie tak. Bierzemy broń od razu oczywiście w kierunku celu, tak jak zwykle. Dźwignia zrzutu magazynka, organoleptycznie sprawdzamy, magazynka nie ma. Oczywiście odkładamy go do kabury, jeśli jest. I jak sprawdzić status tej broni? Mnie uczono tak, żeby 2 razy cofnąć zamek w tylne położenie, czyli broń w kierunku albo celu, albo kulochwytu, który może być ustawiony na ziemi. Zrobimy w kierunku celu. Raz, 2. Oddajemy strzał kontrolny. Myślę, że to była zła szkoła i teraz wytłumaczę Wam dlaczego i jak powinno się to robić teraz, moim zdaniem. Jeszcze raz od początku. Pobieramy broń. Mam broń oczywiście w kierunku celu, tak jak zawsze. I tak, pierwsze co, odchodzimy od rotacji bronią w każdym kierunku, więc łapię zamek nachwytem. Sprawdzam jego 3 punkty, czyli gniazdo magazynka, okienko wyrzutu i czółko zamka. Zrobiłem to raz. Dla pewności robimy to drugi raz. I strzał kontrolny po przyjęciu oczywiście postawy, po wyrobieniu sobie dobrych nawyków. Tak, chwyt, zgrywam przyrządy, strzał kontrolny. Teraz wiem, że moja broń jest bezpieczna. Jeśli było to przygotowanie do służby, ładuję magazynek nabojami, podpinam go i wkładam broń do kabury. Jestem gotowy. Dlaczego moim zdaniem podwójne przeładowanie ma sens? Często pracując w służbach widzę coś takiego, że coraz częściej odchodzi się od tego, żeby przy tym pierwszym kontakcie jakby cofnąć zamek, spojrzeć dokładnie i zrobić to drugi raz. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że ludzie zapominają o tym, żeby jakby sprawdzić dokładnie, czy nie ma tam naboju, czyli wygląda to w ten sposób. 2 razy, dlatego że gdy często ktoś zapomni sprawdzić, czy cokolwiek tam jest i zrobi to dwukrotnie, już Wam to pokazuję, załadujemy sobie 2 zbijaki, zrobi to dwukrotnie i nawet nie spojrzy, patrzcie co się stanie. Łuska wypadła i to może uchronić nas przed tym, że zanim ktoś strzeli kontrolnie, czy w kulochwyt, który zazwyczaj jest w pomieszczeniu, czy w tarczę, spadająca łuska ostrzeże go przed tym, że jednak ma podpięty magazynek lub jednak nabój był w komorze. Dużo jest sporów właśnie o to, czy jedno przeładowanie zamkiem, czy 2. Moim zdaniem 2, z tego względu, że jest to dużo bezpieczniejsze. Nie wiem, czy też często łapaliście się na tym, ale ja dosyć często, jest to myślę taki bardzo ludzki odruch, że często chcemy sprawdzić godzinę. Spoglądamy na zegarek, po czym po paru sekundach orientujemy się, że mój mózg nie zarejestrował tego, która jest godzina i upewniam się jeszcze raz. Tak samo pewnie mieliście z zamykaniem drzwi. Zamknąłem te drzwi na klucz, odszedłem na 2 metry i nagle zamykałem te drzwi, więc tak samo przy tym pierwszym spojrzeniu w okienko wyrzutu łuski, ja mam taki patent, że cofam ten zamek, tak jak w tym przypadku, cofam,
spoglądam, odrywam wzrok, przekładam go w inne miejsce i wracam jeszcze raz. To pozwala mi na pewno zarejestrować, że magazynek nie jest podpięty, nie błyśnie mi tam łuska, tak? Jest to temat mocno kontrowersyjny. Ogólnie pewnie każdy też widział nieraz w swojej pracy czy wśród znajomych gościa, który łapie broń, wachluje zamkiem 3-4 razy, nawet nie patrząc do środka, czy jest jakiś nabój. Tak naprawdę nie upewniając się w 100%, czy jego broń jest bezpieczna i gotowa. Oprócz oczywiście tego, że sprawdzamy przed pierwszym jakby kontaktem naszej dłoni z tą broń, w sensie czy nie jest załadowana i jej status, również, ale to ze wszystkim, w sensie z każdym SPB, pobieram kajdanki, gaz, wziąć to do ręki, obejrzeć, czy to faktycznie działa. Biorę kajdanki, sprawdzam, czy działają. Biorę broń, oprócz tego, że sprawdzam jej status, patrzę, czy nie jest pęknięta, czy coś się z nią nie stało, czy muszka i szczerbinka, co oczywiście powinienem zobaczyć na odpowiednim strzale kontrolnym, jeśli złożę się odpowiednio, czy nie są uszkodzone, czy przyrządy nie są przestawione. Także tak to wygląda, sprawdzanie statusu broni i ogólnie przy rozładowywaniu tak samo. Wsadzimy szybko 2 naboje treningowe. Broń była oczywiście nieprzeładowana, taką nosimy w pracy. Przy rozładowywaniu jej odpinam magazynek i tak samo odciągam, wzrok w drugą stronę, faktycznie jest pusto. Drugi raz składam się, strzał kontrolny. Przy tym, tak jak wcześniej wspomniałem, można sprawdzić, czy przyrządy są dobrze ustawione. Pamiętajcie, że rzeczą, która zazwyczaj gubi większość osób, w sensie chodzi mi o to, że przy strzale kontrolnym pada strzał, jest to, że do ich pracy czy do ich codziennych działań wkrada się rutyna. Pamiętajcie, że przy pierwszym, gdy po raz pierwszy zauważycie, że ta rutyna się wkrada, zróbcie odpowiednio sprawdzenie broni, tak jakbyście robili to pierwszy raz. Zajrzyjcie bardzo dokładnie w to okienko, obejrzyjcie całą broń, dlatego że raz na jakiś czas, tak samo jak możecie ją dobrze i dokładnie obejrzeć, tak samo raz na jakiś czas łuska czy nabój może się gdzieś zawieruszyć, tak samo jak magazynki czy amunicja przekazywane są ze zmiany na zmianę. To jest wasze bezpieczeństwo, również waszych kolegów, dlatego że pracując w patrolach, ktoś, kto będzie miał broń o nieznanym statusie, może być również dla was zagrożeniem. Zapraszamy do następnych odcinków. Trzymajcie się, hej!